Yo mordeczki, zapraszam na młodzieżowy program dla młodzieży. Z tej strony Castor. W grach takich jak Warcraft gospodarka działa w sposób generalnie prosty. W realnym świecie relacja człowieka z naturą jest jednak bardziej skomplikowana. Za politykę leśną odpowiadają w Polsce Lasy Państwowe. Jest to największa taka instytucja w Europie. Zarządza majątkiem wartym kilkaset miliardów złotych. Większość tego majątku lokowana jest właśnie w drzewostanie. Pokusa, by stosować nadmiarową wycinkę, jest więc wielka. Niektórzy nawet twierdzą, że zbyt wielka. Są ludzie, którzy sprzeciwiają się wycince. Wchodzą w buty elfów walczących z najeźdźcami. Blokadę wycinki w Turniskim Parku Narodowym projektowanym rozpoczęliśmy 25 kwietnia 2021 roku. Powiesiliśmy wtedy na początku 2 namioty na drzewach, tak żeby zablokować wjazd do łącznie 7 wydzieleń leśnych. My jako inicjatywa Dzikie Karpaty zajmujemy się zarówno Pogórzem Przemyskim, jak i Bieszczadami. Na tych obszarach prowadzimy różne patrole, chodzimy do lasu, robimy zdjęcia, robimy materiały filmowe. Też staramy się rozmawiać ze społecznością lokalną. My postulujemy park społecznie projektowany. Chcielibyśmy, żeby lokalni ludzie mogli skorzystać z tego. Takie działanie tak naprawdę w dużej mierze ma też charakter symboliczny. Lasy Państwowe w Polsce potrafią dobrze robić swoją pracę i to jest w porządku, co robią w miejscach, gdzie mamy lasy gospodarcze. Ale tutaj ten las nie powinien być lasem gospodarczym. Zielona kropka na drzewie. Największy trigger dla aktywistów. Zielona kropka oznacza, że drzewo zostało przeznaczone do wycinki. Taka jest też historia wydzielenia 219A, który w ostatnich 2 latach stało się symbolem walki o lasy w Polsce. My znaleźliśmy go w 2019 roku, kiedy już te drzewa były wykropkowane. To jest Puszcza Bukowo-Jodłowa z domieszką Jawora, położona już dosyć wysoko na zboczach Bieszczad, bardzo blisko granic Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale niestety w lasach państwowych. Tam występują zwłaszcza takie mchy i porosty, gatunki związane właśnie ze starymi lasami, z martwymi drzewami, też wielkich rozmiarów. Te gatunki, wiele z nich jest ściśle chronionych. Zaczęła się ta cała epopeja, która ma swoje kolejne odcinki, które ogromny wkład jest właśnie kolektywu Wilczyce i tej blokady, która powstała tam w styczniu 2021 roku. Jedynym argumentem, który był w stanie zatrzymać piły, było to, że osoby po prostu zamieszkały tam na 20 miesięcy. Ludzie chodzili do nadleśnictwa i próbowali rozmawiać. Naukowcy pisali list otwarty. To miejsce dawało siłę i dawało bezpieczeństwo osobom, które przez większość społeczeństwa zostało porzucone. Skupianie się na samym lesie bez skupiania się na toksyczności systemu nie robi wystarczająco dużo i to było jedno z takich miejsc, gdzie można było być sobą. Było to bardzo otwarte miejsce dla osób queerowych, nieneuronormatywnych. Budowanie tej społeczności to był proces, w którym coraz bardziej właśnie ludzie się zżywali ze sobą, tworzyli taką rodzinę. Jest 66. dzień okupacji i dzisiaj mamy wielką celebrację, bo otwieramy składzik. W sierpniu 2022 roku Wilczyce zorganizowały tzw. Skillshare. Wydarzenie, podczas którego wraz ze swoimi gościniami dzieliły się swoim doświadczeniem i swoimi umiejętnościami. Mieliśmy warsztaty z haftowania i z czytania ekofeministycznych tekstów. Właśnie zaczynaliśmy ten tydzień, w którym mieliśmy się zajmować takim dbaniem o siebie i o osoby dookoła. I pierwszego dnia tak zwanego kersheru wbiła policja, mówiąc wypierdalać. Wykopali dziurę w drzwiach i stwierdzili, albo się odsuwacie od tych drzwi, albo walniemy was gazem.
popysku. Powiedzieli osobom, że mają zejść na dół, zakuli część w kajdanki, wysypywali moje prywatne rzeczy z 4 metrów. Nie miałam okazji wziąć nic, nie mam dokumentów, nie mam telefonu, nie mam pieniędzy, nie mam leków, które muszę brać codziennie. Pretekstem do wszystkiego było zniesienie narkotyków, z tym, że operacja była zorganizowana. Inspekcja budowlana była od początku na miejscu, żeby wydać zezwolenie na wyburzenie. Wszystko zostało sprzątnięte. No. Znaleźliśmy 3 śledzie po namiocie. Nie wiem, co dalej. Ja w tej chwili w ogóle nie jestem w stanie o niczym za bardzo myśleć. Jeszcze nawet nie zdążyłam mieć okazji, żeby zacząć opłakiwać stratę. Zostało w tym skrzywdzonych mnóstwo ludzi, którzy teraz muszą wrócić do społeczeństwa opakowani w nową traumę. I to nie jest tak, że tylko i wyłącznie osoby, które wtedy zostały doświadczone przez policyjną brutalność, ale też ich osoby bliskie, bo my wszystkie jesteśmy bardzo mocno ze sobą połączone. No i teraz nie wiemy, czy las zostanie wycięty, czy nie. On jest generalnie w pulu, czy planu urządzenia lasu na 3 lata, więc mogą zacząć ciąć jutro i rozwalać naprawdę piękną przyrodę. Taką naprawdę piękną.